Siemanko, niektórzy stwierdzą, że 2 litry to może mieć czajnik ewentualnie. To spróbujcie tym swoim czajnikiem zamknąć budzik. Mało tego, taka 2-litrówka, jaka stoi tuż obok mnie, jest w stanie zawstydzić, no nawet takie troszkę starsze V8. A jest to BMW 430i lekko dziabnięte, poprzedniej generacji, 2.0 turbo pod maską. Powiem wam, lata lecą. Ten model chyba był produkowany od 2014 roku, czy 13, coś takiego. Tutaj mamy do czynienia z poliftem z 2019 roku. Ten wóz wygląda mega świeżo wciąż, bardzo wolno się starzeje. Maszyna została ściągnięta jakiś czas temu z USA, jest troszeczkę pomodyfikowana, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, ale wiecie, co jest tutaj najciekawsze? Specyfikacja. Napęd na tył, a skrzynia biegów to 6-stopniowy manual. Jest to gatunek zdecydowanie na wyginięciu. Bardzo byłem ciekaw, jak mi się po prostu będzie jeździć tym samochodem. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie tak szybciutko z bliska, skoczymy na próbę autostradową, może zmierzymy ją też raceboxem. Troszeczkę padało w nocy, ale już jest coraz bardziej sucho się robi. Proszę bardzo, Racze Kasper, osoba, która udostępniła mi ten samochód, serdecznie pozdrawiamy. I jeśli mowa o wyglądzie zewnętrznym, jest to wersja Sportline, czyli coś takiego pomiędzy wersją bazową a M-pakietem. W kołach proszę też Sportline'owe. Zmienione tutaj zostały zderzaki na M-pakietowe. A zacząłem tak od dupy strony, no to lecimy. Oprócz zderzaków, no to mamy tutaj też taki dyfuzorek doczepiony. Dobrze to wszystko wygląda. 2 prawdziwe końcówki wydechów, no i takie dokładki a la karbonowe. Tutaj też proszę, jaki spoiler na tylnej klapie, też ala karbonowy i ala karbonowe też są. Fistingowe lusterka. Tutaj mega warto zaznaczyć, iż te nakładki kosztowały 160 zł, pochodzą z AliExpress, a jakiś gamoń próbował je tutaj ukraść nawet, próbował podważyć, ale mu się nie udało, troszkę uszkodził niestety. Ja pierdzie, ale siara. Nie no, te zderzaki M-pakietowe z przodu i z tyłu dają tutaj naprawdę dużo, reflektory LEDowe i tutaj też na zderzaku dokładki ala karbonowe, czarna nerka, wiecie, taka zmodyfikowana, groźnie wyglądająca BMK. Ja wiem, że tutaj oczywiście zdania będą podzielone, każdy ma swój gust, każdy ma swoje kryteria, ale ten wóz, no szczerze mówiąc, wygląda bardzo atrakcyjnie. Felgi 18-calowe, rozmiar opon 245x40, a właśnie tu właściciel mi mówił, że na pewno będzie gówno burza, że tutaj są przedliftowe lampy z tyłu. Owszem są, bo ten samochód jak przyjechał z USA, no to wiadomo miał lampy nieprzeznaczone na nasze drogi i po prostu jakoś jeszcze nie było czasu, by wymienić je na poliftowe. Na szybko zostały wstawione po prostu przedliftowe, ale europejskie, by nie było po prostu problemów z przeglądem, kierunkowskazy, żeby były żółte, żeby miały po prostu homologację. Naprawdę nie ma co płaczkać z tego powodu. Bagażnik to już nie będziemy tam zaglądać, ale jest dość duży, kanapa tutaj się mniej więcej kończy, no to tak jak prawie jak w BMW trójce. Jest to wciąż praktyczny samochód, mimo iż jest to dwudrzwiowe coupé. Dźwięk spoko. No tutaj jedynie trzeba poczekać na tą uszczeleczkę zawsze, ale to w każdym aucie, jak mamy drzwi bez ramek. Proszę bardzo, chwileczkę, co tutaj mi uciekło? Co tutaj mi uciekło? Podajnik od pasów jest. Ostatnio była 430i na kanale, ale najnowsza, no to mamy tutaj porównanie. Tutaj cały boczek jest mięciutki, dosłownie cały, no te dekory po prostu tutaj z takiej satynki jakby, to są twarde wiadomo. Klamka też jest twarda, jeszcze nie widziałem, żeby auto miało materiałowe klamki. O, nawet jak na tutaj F30 i pochodne i 4, 3 tej generacji, nawet tak nie trzeszczy. Ogólnie wnętrze, tak jak jechaliśmy, nie zauważyłem, by jakieś trzeszczące było. Fotele skórzane, tutaj z takimi białymi lamóweczkami, elektrycznie regulowane z pamięcią. Tutaj też tak mieliśmy dylemat, czy będzie hejt, jeśli chodzi o te dywaniki w tej BMC. No jest brzydka pogoda, troszkę się ubrudziły, ale dobra, wchodzę do środka. Wiecie co? Bo ostatnio w internecie jest tyle hejtu i o takie jakieś błahe rzeczy są takie duże problemy. Odpalimy. O, maszyna generalnie tutaj sobie trochę burczy. To tej pika, żebym sobie zapiął pas, ale otworzymy. No, furczy i burczy, nie ma tutaj żadnych jakichś takich strzałów póki co, ale soundcheck sobie zrobimy. Wydeszek jest trochę dziabnięty, 3 cale, zmienione końcówki. W takiej BMC, jak była ona ze Stanów, jest też bardziej okrojona
ekologia w silniku i nawet nie mamy tutaj jednostki B48, tylko B46, ale w zasadzie to jest to samo, tylko jakby z wykastrowaną ekologią. To taki na plus nawet. Deska rozdzielcza, jakby tutaj niby takie oprzycia są. Drewno, zastanawiam się, czy nie jest to jakieś z palety Individual, jeśli to jest taki pasek. Możecie napisać w komentarzu, jeśli jesteście zorientowani, chętnie się dowiem. Konsola centralna, też po lifcie jest ona trochę zmieniona. Klimatyzację od razu sobie wyłączymy, pomiary dzisiaj przecież będą robione. No i ogólnie widok zza kierownicy, z perspektywy kierowcy. Widoczność spoko, no wiecie, no co tam kurczę wam będę, jakieś kamerki tutaj mamy, jest kamera cofania, czujniki parkowania przód tył, no i właśnie, to jest właśnie to. Szczerze, jak ja wszedłem dzisiaj do tego samochodu pierwszy raz, usiadłem za kierownicą, to aż mi tak dziwnie było, powiedziałem to właścicielowi, aż mi tak dziwnie było, że widzę ten kokpit, czuję, że to jest ta generacja BMX, a właśnie jest tutaj manualna skrzynia biegów z takim oto gałęzjuszkiem. Skrzynia w takiej BM-ie chodzi też bardzo fajnie. Skok nie jest ani krótki, ani długi. Takie wszystko jest w sam raz. Kontrola trakcji, parkowanie, tryby jazdy. Od razu przejdziemy sobie na liczniki. Na dole mamy taki ekranik LCD. No to co jest? Eco Pro, Comfort, Sport i Sport Plus. No zobaczmy, komputer pokładowy, oczywiście BC, jak to w BMC. Manetka do kierunkowskazu, kierunki są. Nawet działają, jak się je włączy, czeku nam nie wywala. No, wszystko jest to proste. No, to już taka nowsza generacja systemu multimedialnego. Jest tutaj Android Auto, Apple CarPlay. No, już tak nowocześnie. Wiecie, ten samochód też nie jest jeszcze wcale taki leciwy, no bo 2019 rok, no to 5-latek. Uchwyty na kubki, taka roletka. No tutaj drewienko, panel do sterowania multimediami. Bardzo ten samochód, odnoszę wrażenie, jest taki, no zobaczcie, mega tradycyjny, stworzony, skonfigurowany właściwie dla kierowcy. To jeszcze podłokietnik, tunel jest poprowadzony tak wyżej. Dobra, myślę, że możemy gasić i zajrzyjmy pod maskę. Tak jak wcześniej wspomniałem, 2.0 turbo, nawet 2.0 Twin Power Turbo, bo jest tutaj Twin Scroll. Jest to bardzo, bardzo solidna i generalnie polecana jednostka. B48, czy tam B46 to jest to samo. To jest takie B58, które w zasadzie już kurczę, takie drugie 2JZ ludzie mówią, ale nie, poważnie, jest to bardzo dobry silnik. B48 to tak jak B58 z obciętymi 2 cylindrami. Seryjnie było to już 252 konie mechaniczne oraz 350 Nm. Auto waży niecałe 1600 kg w tej konfiguracji. No i przyspieszenie, jakie tutaj deklarował producent do pierwszej setki, to 5,8 sekundy w serii. No tak jak mówię, zobaczymy jakie będą warunki, zobaczę czy ten wynik uda mi się pobić. Też dziś pierwszy raz będę jeździł przecież tym samochodem, a manual. No też mogę nie być taki wjeżdżony. Prędkość maksymalna 250, ale jako iż mamy tutaj programik, to aktualnie do dyspozycji kierowcy jest 304 konie mechaniczne oraz 460 Nm. Ogólnie przyznam, że wszystko to brzmi bardzo obiecująco, no bo mamy fajne osiągi, 300 koni mechanicznych, ale ten wóz naprawdę spoko się odpycha. Nie ma tutaj dużego zużycia paliwa. Jeśli chcemy, jeździmy krajówkami czy coś, spokojnie zejdziemy poniżej 7 litrów na 100 km. Poza tym bardzo fajny, atrakcyjny wygląd. Takie typowe, bawarskie zwierzę z typowym dla tego gatunku napędem na tył, no i manualną skrzynią biegów. Na good! Myślę, że zrobimy sobie jakiś soundcheck i pora udać się na autostradę. Jesteśmy na miejscu, maszyna fajnie gada, ale też nie jakoś tak przesadnie. Chciałem wam tutaj pokazać, jakie mi wyszło zużycie paliwa, jak tak sobie jechałem spokojnie.
Proszę bardzo, 6,6 było, teraz jest 6,7. Jak takie prędkości utrzymywałem od 50 do 100 km na godzinę, jadąc krajówkami niemieckimi oraz wioskami. Także jak mówię, naprawdę ze zużyciem paliwa nie ma tutaj dramatu, jeśli będziemy jeździć. Wystarczy, że przepisowo po prostu, nie jakoś super eco-drivingowo. Wystarczy, że przepisowo. Ale dobra, trzeba kasować zużycie paliwa. Od razu tutaj tryb Sport sobie dam, nie Sport Plus, bo mi tam kontrolę trakcji wyłącza. Akurat tego nie potrzebuję. No i tutaj trzeba uważać. Jeśli chodzi o pomiar do 100, dałoby się szybciej, ale na letnich oponach, no i musi być trochę bardziej ciepło, no i mniej wilgotno, no sami zobaczcie. Na autostradzie pewnie będzie sucho, bo tam auta non stop jadą, ale tutaj kurczę, tak o. Czekaj, czy to BMW M135i nie wjechało przypadkiem na autostradę? Powiem wam, od razu kontrola trakcji mruga. Powiem wam, ten samochód chce jechać, chce, żebyśmy się nim pobawili. To jest duża różnica między tym, jak mamy tutaj automatyczną skrzynią biegów, a manualną. No i dobra. Dobra, damy sobie tryb Sport Plus, bo nawet nie zapytałem właściciela. Czy tutaj program jest na sporcie, czy Sport Plus? No dobra, i takie 15,2, ale jest ostro pod wiatr. Z wiatrem podejrzewam, że 13 coś nawet będzie. No, tak co jakiś czas tutaj jest jakieś bujnięcie, ale to właśnie ze względu na wiatrzysko. Tylko zobaczę, czy tu kamera nagrywa. Jest ok. No co, to tutaj taki luźny Ryszard w zasadzie. Dogonimy tą BMW, zobaczymy co to jest. Chyba dobrze widziałem. Jest tutaj troszkę głośno, wiadomo. Ale też bez dramatu. Proszę bardzo. M135i. Chyba. No, albo M-pakiecik i jakaś słabsza, ale by tak wyglądała. No dobra, 6. bieg. Jak widzę, tutaj skrzynia biegów jest dość długa. To takie bujnięcie tutaj, wiecie, porządkowe, ale nie. Sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. No jak tak się ostro jedzie, no to 21 litrów zużycie paliwa. 430 i po chipie w manualu RWD. Auto dla kierowcy. 140 km na godzinę, no to mamy, no nie, równe 3000 obrotów nawet bez jedynki. 120 to mamy 2500 gdzieś 16 obrotów i 100, no i tutaj trzeba będzie już jechać zaraz. 100 to będzie 2130. No i tutaj zmierzymy sobie 100-200, co? O, proszę, jaki tutaj międzygaz nawet jest. Z trójeczki 100-200. Ale DSG w łapie. Pierwszy raz w BMW odnotowano skrzynię DSG. Dobra, i 15,29. Ale pod wiatr. Oj, to tutaj jest tej skrzyni. Dobra, damy sobie 6. Ja tutaj prędkości maksymalnej raczej nie będę sprawdzał. Właśnie ze względu na wiatrzysko. No takie dziabniemy sobie, ojej, dziabniemy sobie, nie wiem, do 250. Troszkę mnie to zaskoczyło przy 240. No i takie porządkowe prawie domknięcie licznika. Dobra, ja tutaj kamerę muszę przymontować. No i tutaj słyszę, że chyba wydeszek jak się rozgrzał, to też nam auto trochę bardziej burczy. 247 km na godzinę według GPS-u było. Ja tutaj już nie pędzę. Na zjeździe na Szwed sobie zawrócimy. Sprawdzimy jeszcze raz. Kurczę, trzeba będzie znowu średnią sobie wyliczyć. Tutaj 15,29 i w drugą ile wyjdzie. No i taka średnia, takie wyjdzie 102. Zobaczcie, no. Jest ostro dość pod wiatr. Już czułem, że będzie wiatrzysko. Nie wiedziałem, w którą stronę. No ale wzdłuż autostrady, ja przepraszam, aż mi się morda cieszy. No do wyciszenia musiałbym się tutaj jednak przyczepić.
Zgodnie też z relacją właściciela muszę przyznać, że jest tutaj troszeczkę głośno, jak jedziemy już tak przy wyższych prędkościach. Trochę tutaj takie szumy słychać, nie od szyberdachu, bo jest odsłonięte, oczywiście byłoby trochę ciszej. Czekajcie, no bo soundcheck. No, nie będziemy się tutaj rozpędzać, bo zakręt burczy. Dobra, no to tutaj sobie spokojnie już zjedziemy. Miejmy nadzieję, że w stronę Szczecina też będzie mniejszy ruch. Będzie z wiatrem na 100%, ale żeby był mniejszy ruch, no. I dobra, wjedziemy na autostradę i chyba tutaj będzie jakiś dobry wynik. 100-200, ile obstawiacie? 12,98? 12,98, gdyby zrobiła taka BMA 4 garki. $13,89. Przynajmniej dwie ostatnie cyfry mi się zgodziły, tylko na odwrót. Dobra, nawet wyższy bieg możemy sobie dać. Albo dobra, do tych 250. 24,49. Właśnie o to mi chodziło. No i tu mistrz lewego pasa nie, zjedzie pan. No ale dobra. No i tu jeśli nie będzie ruchu, to będzie nasza chwila prawdy. Na 5. bieg, proszę, jeszcze 6 jest. Jest tutaj skrzyni. Pięć. No i zaraz się okaże, będzie tu kagańczyk czy nie będzie. Pamiętajcie, te dokładki wszystkie też, one tutaj troszeczkę zabierają osiągów. O, licznik już przemknięty. No i dobra, 263 km na godzinę, raczej więcej będzie ciężko. Trzeba byłoby pakiecik aerodynamiczny, wiecie, może nie, pakiecik wizualny zlikwidować, wtedy jeszcze tutaj można byłoby się rozpędzić. Jest tutaj długa skrzynia biegów. No i dobra, myślę, że to wyprzedzenie trochę potrwa, już będzie ciężko mi się bujnąć szybciej. Ale okej, porobiliśmy sobie pomiary, zmierzyliśmy VMAX. Jak mówię, bez dokładek byłaby ta maszyna trochę szybsza, ale patrzcie, jakie to jest wyprzedzanie. Ten gość po prawej, no nie wiem, a specjalnie tak trochę przyspiesza, to będzie trwało już tak do końca chyba, do Szczecina. 263 według GPS-u było. Ja wcale nie mam pretensji do pana, który wyprzedza, bo ten jechał wolniej, ale jak już jest coś wyprzedzany, no to kurczę, pieczony, wypada mu troszkę tam. A Jezu, no wiecie, o co mi chodzi, no. I tym takim dość przykrym akcentem myślę, że będziemy kończyć. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autosterowa, ten cały film wam się niesamowicie podobał. Było to coś niesamowitego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.